Witajcie kochani, witajcie. W dzisiejszym odcinku, w dzisiejszym filmie porozmawiamy sobie o nowej aktualizacji Pro Tools, a jest to aktualizacja 2022.6, na której odsłonę Was dzisiaj zapraszam. Zapraszam Was również na kanał, lajkujcie, komentujcie, dajcie łapkę w górę, kliknijcie subskrypcję, kliknijcie dzwoneczek, a żadne treści na moim kanale Was nie ominą, a ja już Was zapraszam na ten odcinek właśnie teraz. Jesteśmy w Pro Tools i teraz pierwsza rzecz, która przychodzi nam z Pro Tools 2022.6, to jest możliwość ustalenia domyślnych wartości poziomu kanału wysyłkowego. Jak to zrobić? Wchodzimy sobie w Preferences i w zakładce Mixing mamy tutaj tą możliwość. Ja tutaj to specjalnie zmieniłem, bo jeśli będziecie mieć zainstalowany Pro Tools, to będziecie mieć tą opcję wyłączoną. Ja ją włączyłem tutaj i ustawiłem na -5 decybeli. I teraz zobaczcie, jeśli dam OK, to w tym momencie, jeśli zrobię teraz wysyłkę na obojętny jaki kanał, będzie ona miała dokładnie taki poziom. Czyli jest to po prostu ustawianie domyślnego poziomu wysyłki. To jest jedna z rzeczy, które zostały w Pro Toolsie dodane. Zobaczmy, co jeszcze. Kolejna rzecz, która pojawiła się w Pro Tools 22.6, to jest możliwość ustawienia podwójnego kliknięcia w plik MIDI i zaraz Wam powiem, o co chodzi. Otóż mamy coś takiego jak Docket MIDI Editor. Uruchamiamy go skrótem Alt, Start, Shift i równa się i on się tutaj nam pojawia. Ale teraz mamy możliwość uruchamiania go podwójnie klikając w plik MIDI. Ale jak to zmienić? Otóż przechodzimy sobie do Preferences, przechodzimy sobie do MIDI i tutaj mamy na samym dole mamy Double Clicking MIDI Clip Open. I tutaj możemy sobie wybrać, co ma się zadziać. Bo jeśli klikniemy edytor nutowy, to w tym momencie będzie się pojawiać edytor nutowy. Jeśli sobie klikniemy w tym momencie Docket MIDI Editor, no to w tym momencie jak klikniemy sobie tutaj, to on się nam pojawia na dole. Moi drodzy, bardzo przydatna funkcja. Jest to usprawnienie, nie da się ukryć, bardzo fajne. Zobaczmy, co tam się jeszcze ciekawego dodało do Pro Tools. Kolejna rzecz, która pojawiła się w Pro Tools, moi drodzy, to możliwość kwantyzacji, szybszej kwantyzacji. Bo kiedyś, jak chcieliśmy sobie skwantyzować jakiś utwór, ja sobie tutaj otworzę edytor, widzicie, te nuty są specjalnie nieskwantyzowane i jak chciałem skwantyzować coś, to trzeba było odpalić Alt i przytrzymać Alt i odpalić 0. Otwierało nam się okienko Event Operations i tutaj ustalaliśmy sobie wszystkie nasze dane odnośnie kwantyzacji. I teraz tak, musieliśmy kliknąć Apply i wtedy nam się nuty kwantyzowały, prawda? Natomiast teraz, jeśli mamy dane ustawienie w naszym tutaj oknie Event Operations i sobie je zamkniemy, to teraz w momencie, kiedy klikniemy, ja specjalnie to okno tutaj otworzyłem, żebyście widzieli, co się tutaj dzieje z tymi nutami. On jest zaznaczony i możemy zrobić to skrótem, który się pojawił. Mianowicie, moi drodzy, przytrzymujemy Ctrl, przytrzymujemy Alt i co jest najważniejsze, to nie używamy zera numerycznego, tylko zera na klawiaturze. Czyli tego zera, moi drodzy, w numerkach klawiatury kuwerty tutaj u góry. Czyli Ctrl, Alt i 0 i mamy
tutaj kwantyzację zrobioną. Nie musimy wcale otwierać tego okna, tylko po prostu zaznaczamy sobie dany plik i on nam automatycznie tutaj za pomocą tego skrótu będzie kwantyzował do ustawień, które mamy tutaj. Więc to też jest bardzo, bardzo pomocna rzecz, kochani. Kolejne usprawnienie, a raczej dodane funkcje, to w funkcji Shortcuts, Pro Tools Shortcuts. Moi drodzy, mamy tutaj funkcję Focus, czyli zawęża nam to poszukiwania danych, moi drodzy, tutaj skrótów, prawda? I teraz jeszcze jedna rzecz, która tutaj została dodana, to zostało dodane coś, co się nazywa Show US Keycaps. Moi drodzy, oczywiście jest to funkcja, która pozwala nam wyświetlać właśnie symbole dla języka angielskiego, amerykańskiego i zaraz Wam to pokażę. Tak wyglądają przykładowe symbole, które nam tutaj Avid daje z włączoną tą funkcją i z funkcją wyłączoną. I jeszcze jedna rzecz, która się pojawiła tutaj a propos funkcji, to zostały dodane nowe komendy, którym możemy przypisać oczywiście skróty klawiszowe. I tak, mamy Selected Tracks Hide and Make Inactive. Bardzo fajnie, że się to pojawiło, bo ta funkcja bardzo przyspieszy naszą pracę, bo w tym momencie jak sobie dodamy taki skrót, no to szybko będziemy mogli tutaj właśnie z tym sobie radzić. I chowanie i wyświetlanie, Scroll Selected Track Info View i mamy tutaj jeszcze przypisywanie insertów, IJ, sendów i też możemy sobie dla każdego osobno przypisać jakiś skrót. I oczywiście jeszcze eksport MIDI, też możemy sobie przypisać tutaj skrót we własnym zakresie, jak tylko będziemy tutaj sobie chcieli. No i to jest usprawnienie takie dodatkowe, jeśli chodzi o Pro Tools Shortcuts, które się pojawiło w 2022.6. I teraz coś specjalnie dla Was tutaj dzisiaj wgrałem. Filmik z mojego ostatniego odcinka. Ja ogólnie nie pracuję z wideo, w Pro Tools nie pracowałem do tej pory, bo było to toporne. Natomiast teraz z racji tego, że Avid ma swój program do wideo, Media Composer, który, powiem Wam szczerze, jeszcze go nie obczaiłem, ale jest bardzo fajny i w wersji first można naprawdę robić fajne filmy, także polecam się z tym zapoznać. Natomiast dzisiaj wgrałem tutaj ten film i muszę Wam powiedzieć, że jestem troszeczkę rozczarowany, ponieważ jak czytamy w pliku, co nowego pojawiło się w Pro Tools, to Pro Tools, moi drodzy, w 2022.6 daje nam możliwość po prostu wyświetlania timecodu. Timecodu, moi drodzy, takiej nakładki z timecodem i jak tutaj Pro Tools podaje, że jest to Pro Tools Studio i jest to Pro Tools Ultimate only. Natomiast powiem Wam, dziwna sytuacja jest taka, że u mnie to po prostu nie działa. Nie mam tutaj, jak podaje tutaj Pro Tools, tak wygląda to ustawienie. I tu już Wam pokazuję, tak powinien wyglądać klip, jeśli chodzi o klip wideo. Ale jak zauważycie u mnie, a mam Pro Toolsa, moi drodzy, Studio, to u mnie tej opcji tutaj nie ma. Nie ma też opcji właśnie, która pozwala nam sterować tym. Właśnie, moi drodzy, przy tym właśnie tutaj tracku. Nie ma też możliwości tej przy eksporcie, moi drodzy, bo zobaczcie, jeśli ja sobie teraz zaznaczę jakiś fragment i spróbuję go sobie wyrenderować, Bounce Mix, i teraz ja będę chciał to zrobić do pliku MOV. No i teraz w tym momencie ja tutaj nie mam tej opcji. Jedynie mogę wybrać offline albo w czasie rzeczywistym, żeby mi się zgrywało. Nie mam tej opcji, którą pokazuje tutaj Avid w tej części.
Dlatego powiem Wam, że jestem troszeczkę zaskoczony tym, że nie ma tego po prostu, a jest wyraźnie napisane na samym początku, że jest Pro Tools Studio i Pro Tools Ultimate, że posiada te funkcje. No mój Pro Tools Studio tej funkcji nie posiada przy tej aktualizacji. Może to jest jakiś bug, który się gdzieś wkradł. To jest usprawnienie i tenże kod, overlay kod, tą nakładkę z kodem możemy również właśnie eksportować do pliku. Tak jak Wam to pokazałem tutaj, znaczy właściwie Wam nie pokazałem, ale to znajduje się, ta funkcja znajduje się tutaj na samym dole. Jeśli macie to u siebie, jestem szczerze mówiąc ciekawy, więc jeśli macie Pro Tools Studio, to powiedzcie, czy u Was ta funkcja się pojawia, czy ja mam jakiś problem, bo rzeczywiście jest to no, dziwna sytuacja. Po prostu byłem bardzo zaskoczony, przygotowując ten film dla Was, że tej funkcji po prostu nie mam. Także zobaczymy, co jeszcze pojawiło się w Pro Tools. I ostatnie usprawnienie, które pojawiło się w Pro Tools, kochani, to usprawnienie Dolby Atmos. Ja z tego nie korzystam, ale właśnie takie usprawnienie się pojawiło. Zobaczmy sobie tutaj właśnie Dolby Atmos. Możliwość zgrywania offline i różne tutaj funkcje i linkowanie do plików ADM, moi drodzy, kiedy importujemy je session data, moi drodzy. Także to polecam się z tym zapoznać, ja z tego nie korzystam kompletnie. No i jeszcze jest rozszerzenie, ulepszenie do SynthX. To jest taki sprzęt od Avid po prostu, moi drodzy, który pracuje z Pro Toolsem. No i tutaj też mamy kody czasowe, generator kodów czasowych. Polecam się zapoznać, jeśli używacie tego sprzętu. Natomiast tyle by było, jeśli chodzi o aktualizację 2022.6. Jest fajna, natomiast co mnie drażni, no to, że na przykład właśnie nie ma tej funkcji, która powinna tutaj być, a jej po prostu nie ma. Może to naprawią wkrótce, może będzie 2022.6.1 i to może już poprawią. Zobaczymy, co Avid wymyśli. Ale ja Wam serdecznie dziękuję za dzisiaj. Zapraszam na kolejne odcinki. Do następnego. Trzymajcie się, cześć.